Taka to ma dobrze. Nie przejmuje się pompą ciepła, nie przejmuje się żadnymi fotowoltaikami, tylko sobie żyje. A to są nasze tereny, proszę spojrzeć. Tak sobie tutaj odpoczywamy. No, powiem szczerze, ale fajna dziewczyna tam idzie. Lala! Bucik ci się rozwala. Ja zacząłem ten kanał śledzić i powiem tak, sporo ciekawych rzeczy, no i stąd się zaczęło dziać z samochodami. No. Nie, bo może mi pan to powiedzieć, mogę to sobie wykorzystać, że jedziesz jak Meleksem, bo to jest dobre, no. Jeszcze tak dodam, że auto do 100 katalogowo rozpędza się w 9 sekund. Tam jest silnik o mocy 136 koni mechanicznych, czyli 100 kW, a moment obrotowy to 260 Nm, także parametry nie najgorsze, natomiast auto... Subskrybuj kanał, ja zacząłem i nie żałuję. Ty mi tu przyprowadziłeś. Co to w ogóle jest? Wiesz co? Opel Mokka E. Tak, wydaje mi się, że mówimy o tych elektrykach tyle. Zobaczmy. Nie Dobra. czytajmy, co ludzie piszą, zobaczmy, co to robi. Mógłbyś wrzucić moją torbę do tej? Do Oczywiście. bagażnika? Ma to w ogóle bagażnik jakiś? Wiesz co, ma bagażnik. I co ty robisz? Weź jeszcze raz. No tu nie mogę włożyć, bo paznokcie połamie. To wydaje mi się pierwsza wada. Drugą jest wielkość bagażnika, jak na auto miejskie może być. Wiesz co, ja to czuję, że to będzie non-stop uwalone błotem. Może tak być i też to widziałem, że ktoś zauważył to w internetach. Aha, no widzisz, Zobaczymy. ja jeszcze nie czytałem internetów, nie oglądałem internetów, a już mam takie stwierdzenia. Nic nie chcę mówić, ale wychodzi na to, że ja się chyba, kurde, zaczynam znać na samochodach elektrycznych. A włóż tu pazurki. No ja próbowałem, ja już też szarpałem tam, ale nie da się. No dobra, przejedziemy się, zobaczymy, co to jest. Dobra, słuchaj, ty wysoki jesteś, dajesz radę jakoś tu siedzieć No w ogóle? 84, powiem Ci, że jeszcze mogę czapkę założyć. Czyli- Niby małe, ale duże. Nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, wskakuj z tym swoim brzuchem, sprawdzimy. Tak, już ja się na pewno zmieszczę. Radio, tak? Tak. No dobra, na pierwszy rzut oka rzucają się bardzo duże zegary, moim zdaniem bardzo duże. Fajne są, fajne są. Jak z informacjami? Czytelne w miarę? Czytelne informacje, jest tego dużo. Wczoraj się chwilę pobawiłem. Naprawdę fajnie to wygląda. No ale wiesz, no umówmy się, świecidełka nie są najważniejsze. Jak to nie? Najważniejsze jak to działa. Podoba mi się tutaj wajcha zmiany biegów. Guzikowa. A, okej. Czyli otwieramy szybę, nie zmieniamy biegów, tylko otwieramy szybę cały Tak, czas. tak, otwieramy szybę. Dobra. Monitor cofania. I patrz, jak skanuję sobie od razu i ładnie narysuję całe Twój podwórko. Jest to samochód z baterią 60. 60 i naładowałeś teraz do pełna, czy nie? Jak to jest? Tak, naładowałem do pełna. Okej. Pokazuje, że niby zrobić W lewo. 306, W lewo. ale jak zmienimy na bardziej eko, to powinny się zasięg zwiększyć. O, 320. No dobrze, ale to jest pokazujące, bo wiesz co, ja troszeczkę coś tam obejrzałem, coś tam przeczytałem i strasznie psioczą na zasięg właśnie. Czy będziesz miał szansę sprawdzić to, zadzwonisz do mnie wieczorem? Mógł, jak zapniesz pas. Wczoraj pojeździłem, zrobiłem ze 100 km, a wiesz jak to jest za pierwszym razem, jak się dostanie do ręki elektryka, człowiek szaleje i wyszło mi jakieś 20 kW na 100 km. Nie było to źle, wstawiłem do domu, podpiąłem pod wolną ładowarkę, niestety wolną ładowarkę, bo taką mam tak zwaną przenośną, no i naładowało się przez noc w te 8 godzin, chyba z 60% do 100%, nie wiem o której godzinie skończyło, no i słuchaj, no jedziemy, no. 20 kW średnio jest od wyjechania tym autem z fabryki, przyjechało 412 km. Średnio ciekawe z ilu kilometrów przejechane? 400 od nowości, to jest nowy samochód. Okej, ale ty nie kasowałeś... Kasowałem, wiesz co, skasowałem to, oczywiście to skasowałem i moje jazdy wczorajsze, czyli już Ci mówię ile. Moje jazdy wczorajsze 51 km, bo skasowałem 2 razy, wyszło 19,9, czyli jestem lepszy niż tak zwani testerzy salonowi. No tak, ale ty strasznie wolno jedziesz. Poczekaj, no bo tu są zakręty, tu mieszkają ludzie, mogę przełączyć na sporta i chcesz, to trzymaj mocno ten aparat, nie?
No to jest właśnie fajne w elektrykach. To mi Tak, się strasznie i- podoba, że ten moment obrotowy to jest po prostu od zera do oporu. Od zera do milionera. Tak. Czekaj, włączę jakąś klimatyzację, bo to zaraz zamroźniemy. Klimatyzację możesz włączyć, nie włączę tylko muzyki. Czy to już jest To jest karbon. Tak, oryginalny karbon. Wiesz co, to jest takie wykończenie. China Carbon. Skręcimy w prawo. China Carbon. Skręcamy w prawo. Tak jest. Czy skręcamy Tak. w prawo, tam sobie będziemy go mogli pooglądać, oblatać i w ogóle. Poniuchać. Nie dotyczy służb komunalnych, ale my ciężarówką nie jedziemy. Nie, no powiem Ci tak, ogólnie małe, fajne, zgrabne autko. Mi zależy właśnie coś ciekawego takiego na miasto. Oglądam te Twoje fajne filmy, masz bardzo ciekawych gości. Gołąbki, sio. Opowiadają o fajnych rozwiązaniach. No i tak jak któryś z miłych, sympatycznych Twoich gości mówił, wziąłem, odpaliłem Excela, na co ile pieniędzy wydaję. Ogrzewanie mamy z głowy, ale poszedłem teraz w kierunku paliwa. No tego paliwa trochę idzie. No i zacząłem to przeliczać, że chyba pora sprawdzić, tak? Bo czytać w internecie można wiele. A czemu mokka? Czy mokka? Wiesz co, akurat... Kolor Ci się spodobał? Tak, powiedz. lubię zieleń. Lubię zieleń. Nie, wiesz co, akurat tak się stało, że bardzo dobrze się znam z firmą Dixie Car. No i jak się tylko pojawiła u nich jeden telefon i bardzo chętnie zostało mi auto użyczone do tak zwanego przetestowania. Zawsze testuję jakieś auto przed zakupem, bo ja nie wierzę w te katalogi i w opowieści w internecie. Ja muszę sam sprawdzić. I tutaj wydaje mi się, że no wiesz, na jeden dzień to wiele nie sprawdzę, ale obiecujące. Trochę cena jest taka mało obiecująca. Znaczy powiem Ci tak, takie moje pierwsze wrażenie, jak sobie siedzę w tym samochodzie, ja lubię bajery, tak? Lubię gadżety, lubię te wszystkie, wiesz, monitorki, bajerki, no to dla mnie fajne to jest. Bym powiedział, że jeżeli chodzi o taką estetykę wnętrza, nie wiem, czy tam dobrze widzisz, ja sobie tylko spojrzę. Jak chodzi o estetykę wnętrza, no to ładniejszy on jest na przykład chociażby od Kia Niro, którym miałem przyjemność pojeździć. Znaczy wiesz co, zarzuty zarzutami. Niro to jest trochę starszy, można powiedzieć, a w tej technologii... Chodzi mi o to, że samochód elektryczny dla mnie powinien wyglądać jak elektryczny. Czyli powinien mieć te wszystkie bajery. To wszystko ma się tutaj świecić ze względu na to, że ja kupiłem samochód elektryczny, czyli teoretycznie wyprzedzający jakąś tam epokę, tak? Tak. A Niro wsiadam do samochodu, w którym wydaje mi się, że ja jestem nadal w samochodzie... O. Jednak Pan chce powiedzieć o tym Meleksie. Słucham? O tym Meleksie Pan chce jednak Nie, powiedzieć. no, taki coś nowego, no. Coś nowego. No ale stwierdzenie, że jedziesz jak Meleksem, to było dobre. Pan to powtórzy. No widzicie. Niezły, co? Jedzie nie słychać. Tak. Przyspieszenie ma fajne. To teraz przełącz sobie na sport, bo to Wiesz co, było może na nie będziemy tak robili, bo No właśnie. tu akurat mam zaraz garby. O, już mi przestawił. No i teraz Teraz masz sport. Teraz się zacznie. Teraz się zacznie dopiero. Teraz się zacznie. No. Tylko wiesz, do 30 na godzinę, to są takie znaki. No ja wiem. Znaczy tutaj jest akurat właśnie zniesiony. Pokaż, żeby nie było. A nie widać, bo jest dobra, trzeba byłoby przekręcić. No nieważne. No nieważne. No nie dobra. się ruszam. Fajnie, ja w ogóle powiem Ci, że odkąd wsiadłem do pierwszego elektryka, to jestem fanem elektryków i tutaj nie ma dwóch zdań. Mi to się podoba, bo to jest w ogóle zupełnie inna jazda. Fajne to jest, no. To jest mega. Ja już nawet nie mówię o ekonomii, bo ekonomia, powiedzmy, że każdy może tutaj zarzucić, że ekonomii tutaj nie ma, bo prawda jest też taka, że to, co mówiłeś o tym Excelu i o tym wszystkim, to ja się z Tobą zgodzę, tylko jest jeden problem, wiesz? Wyprodukowanie. To już tam też nieważne, wiesz? Ja bardziej mi chodzi o to, że jednak, żeby ten samochód później jeździł ekonomicznie, to musimy za niego o wiele więcej dać. Czyli gdybyśmy kupili taką mokkę w wersji spalinowej, to dalibyśmy za nią, tam chwalą się chyba od 76 000 w podstawowej wersji, No no okej, nie? no okej. No tak, a za elektryka, nie wiem ile musimy dać, nie sprawdzałeś tego? No pewnie razy dwa, no umówmy razy dwa. bo to No więc zależy od tak, wersji. więc teraz musimy 70 000 odrobić. Jeśli mówimy o ekonomii, No dobra. czystej ekonomii. Nie Ale- mówimy o tym, że chcemy oszczędzać środowisko, nie mówimy o tym, że chcemy mieć fajne wrażenia z jazdy. Ja tylko mówię o samym czystej ekonomii, tak? O to mi chodzi. No dobra, tylko że paliwa w ogródku sobie nie wykopiesz. No wiemy, Krzysiu, A tylko prąd cały sobie problem, zrobisz. wszystko się zgadza. Tylko cały czas jest to, że jeżeli ktoś na przykład jeździ przeciętnie te 20 000 rocznie, robisz więcej? Tak, ja tak. Dobra, ale ja nie. Okej. Ty robisz 20 000, no bo ty pracujesz No też i samochodem. 60 nawet potrafię zrobić. No właśnie, ale ty jeździsz do klientów daleko i tak dalej, i tak dalej. Ja aż tyle nie robię. W granicach 20 do 25 000 to już jest taki maks. I żeby przez ten czas, który będziemy użytkowali ten samochód, odrobić te 70 000 różnicy, może nie będzie aż tyle, ale niech będzie nawet 40 000, trochę ciężko. Ale możesz buspasem jechać.
To są plusy. I tu masz oczywiście rację i tu się z Tobą zgodzę w 100%. I że parkować. Bo właśnie jedziesz w to miasto. o tym nie powiedziałem właśnie w ostatnim odcinku, jak żeśmy robili o tym Eniro, bo ktoś napisał właśnie w komentarzu, że a czemu nie mówisz o plusach samochodów elektrycznych? No to faktycznie. Ale wiesz co, to zaraz pogadamy sobie na spokojnie, jak staniemy sobie przy samochodzie, okej? No właśnie, skup się na drodze. Ja się skupiam, człowieku. Mam takie skupienie. Słuchaj, Ustaliłem. Ustaliłeś to? 136 koni i 50 kW bateria. No tak, i pokazuje nam zasięg w granicach 300 km, tam 320 km, nie? A jak wyjdzie, zobaczymy. Aha. Ciekawe właśnie jak jest z tą baterią też, bo z tego co słyszałem, to nie zawsze te pełne kilowatogodziny baterii są do wykorzystania dla użytkownika, nie? No nie zdążę tego sprawdzić, bo muszę go oddać dzisiaj, ale to... Może nie oddawaj. Sprawdzę to. Sprawdź to. Dobra, słuchaj, jakie są takie Twoje wrażenia, wiesz, jakoś tak ogólnikowo, ile Ci się udało przejechać na razie tam w granicach? Ponad 100 km na pewno. No wrażenia takie, jak na taką ilość kilometrów, no to ja nie mam żadnych wrażeń, oprócz tego, że przyspieszenie jest nieziemskie. No wiesz, ja się próbuję przesiąść z hybrydy, więc hybryda to bardziej podchodzi do spalinówki niż do elektryka, a ten to jest absolutnie przepaść, po prostu to jest co innego, inny świat. Aha. Tylko pytanie, czy ta cena się usprawiedliwi, tak? I to się okaże dopiero po 5 latach. A kto sprawdzi, jak nie ja albo nie ty? Aha. Trzeba to No właśnie, sprawdzić. bo to też żebyście wzięli to pod uwagę, że ten test to jest taki, ja bym go nawet testem nie nazywał, to są wrażenia z jazdy użytkownika przesiadającego się ze spalinówki, Tak. bo Ty wcześniej, no mówisz, jeździłeś hybrydą, ale Wiesz. elektrykiem nie jeździłeś. Wiesz co, jeździłem i trójką BM-ką, tam były mega wrażenia, ale to co powiedziałeś, pierwsze wrażenie, jak wsiądziesz do elektryka, jesteś zakochany, już go chcesz. Mhm. A ja właśnie chcę przetrwać ten moment, już go chcę i zobaczyć, kiedy to jest naprawdę takie opłacalne. Mhm. Czy to w ogóle jest opłacalne? No wiesz, wziąłbym łopatę, paliwa nie nakopię, tak? Ale prądu Nie zrobię. jest. Jeszcze raz? Nie jest opłacalne. No, nie To jest. opłacalne nie jest. No To nie trzeba jest. traktować moim zdaniem w ogóle w innych kategoriach. Fanu, Podstawa, reklama firmy, to tam też nie. buspasy, Buspasy, podstawa. parkowanie w mieście. Jeżeli mieszkasz w okolicach Warszawy bądź Krakowa, jeździsz po tym mieście w ogóle, bo innymi samochodami nie wjeżdżasz. Czuję, że niedługo w większości miast nie wjedziesz do miasta samochodem spalinowym. Mówię oczywiście o takich ścisłych jakichś tam centrach, tam gdzie oni chcą, żeby jednak zmniejszyć to CO2 mocno, nie? Tak. No, więc jest plusów sporo, ale no niestety są też minusy. Nowym światem chyba mogę nim pojechać. Możesz. A ty możesz? Mogę, tylko że nie wiem, czy mi mandatu nie wpierdzielą, ale mogę, dlaczego nie? Starówką możesz pojechać. Po nie Starówce wiedziałem możesz tego. pojechać też. To się dzisiaj przejadę, zobaczę. No, Czy wybiegnę. tylko uważaj, bo oni Ale- mogą nie wiedzieć, bo ty nie masz rejestracji takich jak trzeba, bo to jest... Właśnie, no. rejestracja to jest jedno. Jak jeździłem i trójką, to miałem tą wersję z prądnicą. I wersją z prądnicą nie możesz, A czemu, tak? bo to nie jest elektryk, Aha, czyli... a musi być full elektryk. Tak było, teraz nie sprawdzałem tych przepisów, no ale bo pamiętam, twój też że przecież hybryda, no ale hybrydą nie wiedziesz. jest traktowana jako Tak, elektryczna, nie bo tam masz wiedziesz. normalnie czarne tablice, tak? Tak samo, no białe, to nowy No dobra, samochód. okej, no ale wiemy o co chodzi, no. Ale full elektrykiem Aha. wiedziesz. No. To też jest dla mnie dziwne, że masz elektryka, który ma prądnicę i już nie wiedziesz. Mhm. No. Ładny jest. Ładny kolor ma. Kolor to ma fajny ma. Kolor jest I nieziemski. dlatego postawiliśmy go na trawie, żeby się tak pięknie tutaj wmył w teren. A próbowałeś- zostaje tu? Zostaje Krzysiu, tu? próbowałeś się wsiadać z tyłu, bo to jesteś wysoki, bo ja to... Nie, Ja próbowałem wsiadać z przodu, powiem wam, nie, ale mój kolega Spoko, Mariusz... tu się mieszczę. Mój kolega No. Mariusz wsiadał, a jest jak ty, trochę wyższy. I wsiadł. Tylko, że z przodu znowu nie było miejsca, bo fotel odsunął. aha. Mikrofony, Krzysiek! Mikrofony. Ja tu nie wsiądę. Ty musisz się trochę odsunąć do przodu. O kurde. To wsiądź, a ja cię potem dosunę. No dobra, ciekawy jestem, czy dam radę. Wiesz, co mi się nie podoba? Że nie elektryczne fotele. No, a weź otwórz, żeby mógł szybko tu otworzyć, żeby coś było widać. O, to myślisz, że ja umiem? No, myślę, że tak. No dobra. Więc tak. Proszę cię. Dobra, no wsiądź sobie tak, jak ty byś miał wsiąść, rozumiesz? Bo jestem ciekawy. Ale wsiadaj, zobaczymy, czy damy radę. Wsiadaj. No. O nie, ty. Powiem ci tak. Nie jest to pierwszych lotów wygoda, Opuść mi szybkę jeszcze. ale powiem ci... W ogóle nie chcę tej szyby opuścić. A, widzisz. Ty, to jest max. No i pierdziel. O. I mi już jest tak... No to mamy następną, przepraszam, ale wadę. Zobacz. No ale słuchaj, no w samochodach tylnych, przy takim skosie, przy takim... Ja cię bardzo przepraszam, mam Opla Insignię i tam jadą szyby do dołu. No ale ty masz duże drzwi, duże auto. A to Zgadza jest, się. to jest Krzysiu, czy ty już wygodnie siedzisz? Tak. No to mi dotykasz fotelem trochę.
A ja mam 1,74 m. No ale wiesz, no, z tyłu się wozi dzieci. No ja To wiem. musiał Nie, doprowadzić. spoko, ale Tak nie, się ty jesteś mieści. wysoki, to też trzeba wziąć to pod uwagę. A, Wiesz co, no małe auto, to jest małe auto na miasto. To nie chodzi, żeby tam wsiadło 6 osób i pojechało na imprezę. To ma się człowiek przemieszczać z punktu A do punktu B po mieście. No bo tutaj u nas na wsi, no to gdzie pojedziesz? No, daleko możemy jeździć, człowieku. Ci podejdzie człowiek i powie, że jeździsz jak Meleksem. No, wziąłem tego Excela, zacząłem to kalkulować. Mokkę wezmę ja, pozbędę się hybrydy, będę w gazie jeździł. Pozbędę się hybrydy w gazie, ale gazu też nie nakopię. A po prostu będzie drugie auto, bo z elektrycznymi to jest niestety taka wada, że musisz mieć drugi samochód. Aha. Na jednym nie ogarniesz wyjazdu Wiesz co? nad morze. Ogarniesz. Znaczy, no wiesz, no widziałem film Michała. No. No, ale Na prąd to po jest... Polsce, zapraszamy na kanał, tam subskrypcję proszę wali. Ale on ma 7 dan w jeżdżeniu elektrykami, a ja jestem dopiero biały pas będę zdawał. No Dokładnie. nie no, to biały pas to może dzisiaj znamy. Michał wie jak jeździć. Cześć, witam. Dzisiaj na prośbę Waldka postanowiłem nagrać kilka słów o Oplu Mokka E. Więc generalnie to jest kolejny samochód z tą samą techniką, co na przykład Corsa E, co 208 elektryczna, co DS3 elektryczna. No generalnie to jest cała gama podobnych pojazdów, natomiast Mokka jest taka, bym powiedział, średnia z tego gatunku, ale generalnie to jest małe auto. 415 cm, 256 cm rozstaw osi. Jak dzisiaj w nim siedziałem, no to nie jest to za wielka fura, generalnie dla kogoś, kto lubi takie mniejsze elektryki. Co o tym myślę, samochodziku? Znaczy on jest dość wysoko wyceniony, bo tak jak zerkam sobie na cennik i wersja, która gdzieś tam się nadaje do użytku, to się zaczyna za 147 000, plus do tego dla mnie przymusowa opcja, czyli 1500 zł ładowarka pokładowa, trzyfazowa, 11 kW. Do tego dokładamy podgrzewane fotele, koło kierownicy za kolejne 500 i 850 zł. No i mamy tutaj dodatkowo już 3000, czyli wchodzimy w zakres jakichś 150 000. Natomiast tu bym się tym nie przerażał, bo wiem jak to wygląda. Za jakieś 2, 3, 4, może 5 miesięcy pojawią się jakieś wersje po demo, jakieś auta z jakimś tam minimalnym przebiegiem i będzie się dodało kupić pewnie tak samo jak Corsy o 30-40 tysięcy taniej niż to, co mamy w cenniku, bo na razie te 150 000 troszkę przeraża, natomiast jak to będzie kosztowało już 110, a ktoś chce małe auto, to myślę, że to może być fajny wybór i to może być auto dla niego. Przy takiej spokojnej jeździe w lecie myślę, że do zrobienia będzie około 300 km, tam mamy 50 kWh, ale to jest brutto, dostępne jest 45 około. Myślę, że takim samochodzikiem, choć nie jest on jakoś bardzo oszczędny, da się zrobić zużycie w granicach 15 i te 300 km przejechać. To mówimy o lecie, zimą to raczej koło 200 km. Natomiast to wszystko to jest jazda z prędkościami do 100 na godzinę, bo szybka jazda oczywiście te wyniki może popsuć no i wtedy już te dystanse tego samochodu nie będą fajne. Natomiast tak, do takiego jeżdżenia się, plątania, jakiś wyjazd na weekend, tutaj Kraków, Zakopane na przykład, myślę, że jak najbardziej samochodzik w porządku. Atutem tych konstrukcji tutaj jest to, że one potrafią się szybko ładować. Co prawda trzeba bardzo mieć rozładowany akumulator, żeby uzyskać w piku te 100 kW ładowania. Natomiast on startuje ze 100 kW ładowania. No, warunek to, że stacja ładowania musi mieć 250 A, a takich to jest na palcach jednej ręki pewnie policzyć w Polsce. Więc tak realnie będzie się to ładowało z prędkościami podobnymi jak Kia tutaj, czy z modelem SO, czy Eniro. Myślę, że realnie będzie do uzyskania średnia prędkość ładowania pewnie z 50-60 kW, ale to i tak przy takiej niewielkiej baterii da nam 80% pewnie w jakieś pół godzinki, czyli jak dla mnie to jest ok, to wszystko pasuje. Jak coś, to zapraszam do mnie na kanał. Mam zamiar takie auto potestować, jestem zapisany na jazdę testową, na użyczenie. No ciekawy jestem, jak to wyjdzie tutaj przy moich tych testach zużycia i tak dalej, żeby coś więcej móc na ten temat powiedzieć. A teraz takie krótkie 3 słowa na szybko. No ale on, wiesz, jest rozpoznawalny, podjedzie tak jak u Ciebie. Panie, daj Pan trochę prądu. Michał, nie to, że jest rozpoznawalny. Michał ma taką aparycję, że nie miałbyś tego prądu, abyś mu dał. Z telefonu. Indukcyjnie przyłożę. Cokolwiek. Michałowi byś oddał każdy prąd. W kubełku byś przyniósł. Michał, jak potrzebujesz, to zapraszam. Ja to blisko tutaj będziesz przejeżdżał to trochę u mnie, trochę u Krzyśka i jedziesz dalej.
Tak. Czyli co, da się dojechać nad morze? Da się dojechać, Da tylko się. trzeba chcieć. Nie, no tym na zasięgu pokazuje, że też się da, ale już nie Mhm. autostradą, tylko starą samą. drogą. I co? I masz 300 km zasięgu, niby 320, no załadujesz samochód, niech będzie 250. Nie dojedziesz. No nie, no nie. Musisz się zatrzymać, gdzieś się podpiąć. Tylko, że jeżeli to jest 50, to chyba to nie jest najwyższy model tej baterii, w sensie największa bateria. Pewnie może być większa. No. Nie wiem tego. Ja, wiesz, też dużo zarzutów, jeżeli chodzi o elektryki, to jest właśnie to, że ludzie mówią, a to trzeba ostrożnie jeździć, trzeba liczyć te kilowatogodziny i tak dalej. Nie. Pewnie, no ty Nie. mówisz nie, No ja biorę po to, żeby tego nie robić. no ja wiem, tylko że ty bierzesz Teraz po to, to żeby robię. jeździć w koło komina, prawda? Troszeczkę tak, No, krótko koło mówiąc. Warszawa, tak? No okolice, tak, no ale w miasto. sensie, wiesz, no zasięgi Tak, no koło. 50-60 km, no No to nie, wiadomo, że ja ci przejdzie. dziennie muszę zrobić 250. I to jest wyzwanie. Aha. I No to właśnie może. dlatego patrzę tego elektryka. No to bo jakbym możesz- robił 50-20, to możesz bym w ogóle mieć nie patrzył problem. na elektryka. Krzysztofie, możesz mieć problem. Dostałem dzisiaj, bo jak kolega Michał właśnie wiedział, że będę robił test Mokki, to przesłał mi Wszystkie artykuł. wady. Wszystkie wady. Nie, przesłał mi artykuł z jakiegoś tam pisemka, wrzucę przebitkę, żebyście zobaczyli. No i tam twierdzą, że 200 przejedziesz, nie więcej. Dlatego ty dzwoń do nich, żebyś ty mógł go oddać jutro i ja chcę, żebyś ty go przetestował i przynajmniej telefonicznie się usłyszymy i powiesz mi prawdę, bo ja wierzę w to, że ty mi powiesz Słuchaj, prawdę. to ja robię tak. Wychodzę stąd, robię stówę gdzieś i muszę stówę wrócić. Dokładnie. Robimy to. Jedziemy do tego, do twojego aparatu. Tak nie całkiem. Nie, no, wystawię łokieć, taki zimny łokieć. Tak jak teraz. Na Berlin. No dobra, to lecimy. Dawaj gazu. Mamy koniec testów i finalne podsumowanie jest takie, że auta elektryczne służą tylko i wyłącznie do miasta. Jeżeli chcemy podróżować i po mieście z jakąś tam oszczędnością, odzyskiwaniem energii przy hamowaniu, to zdecydowanie hybryda. Bądź diesel, tak? Jeśli chcemy jeździć tylko po mieście, no to może to być elektryk. Takie jest moje zdanie, więc wracam do hybrydy i pomyślę, jak tu się dobrać do elektryka, jak mnie Excele do tego w 100% przekonają. Cześć!